No to witam serdecznie w Sewilli, już tym razem na zwiedzaniu. A od czego zaczynamy? No cóż, zaczynamy od Plaza de España. A tu patrzcie, jesteśmy na tym placu hiszpańskim i tutaj są takie miejsca, na których można posiedzieć. Każde z jest poświęcone innemu miastu czy regionowi. Tutaj jest akurat La Coruña z mapką i tak tutaj pięknie ozdobione. A samych takich miejsc, gdzie cała masa. Tutaj mamy m.in. dalej Cordobę. Zaznaczoną również mapą Ciudad Real. Sam region Sevilla Romana, pewnie z czasów rzymskich. tym żółtym secesyjnym budynku jakaś fajna knajpa. Nie wiem, czy to słychać, ale Hiszpanie uwielbiają drzeć ryja, no ale trudno.
Tutaj po lewej stronie widzicie coś, co na mapie jest zaznaczone jako fabryka cygar. Ale jak tak na to patrzę, jak się tak temu przyglądam, to powiem wam szczerze, że żadnej fabryki nie widzę. Ale trudno, i tak jest ładnie. Tutaj popatrzcie, typowa ulica w Sewilli. A tu uniwersytet z drugiej strony. Śladów po fabryce skrętów nie ma. Proszę bardzo, tu takie zdobienie na murze, a obok jest hotel Alfonso XII. Pewnie ochrona mnie wyrzuci, jak będę nagrywał z bliska ten hotel. Więc po prostu tutaj pokażę, jaki mają hotelik z zapłotu. Całkiem uroczo. Tu jest. Widać go może trochę lepiej ze drzew, zaraz zobaczymy. A no widać trochę lepiej. Kurczę, ale ten hotel jest naprawdę taki fajny. Patrzcie chociażby na tą wieżę, która tam jest. Wieżyczkę. Fajnie ozdobioną. Z takimi już dla nas egzotycznymi zdobieniami. A tu właśnie taka fontanna. Tuż przy uniwersytecie i hotelu. Tam dalej katedra. A na razie zwiedzam tutaj okolice. A tu proszę bardzo, Palazzo San Telmo. Ładnie się prezentuje, nie? A tak się prezentuje Torre del Oro. Wieża złota, jeśli dobrze tłumaczę. A tak się prezentuje okolica wieży. Za dnia, prawda, stateczki wycieczkowe. Spokojnie ludzie sobie łażą. A w nocy, tutaj na tym dolnym chodniku, imprezy są. W sensie wejścia do klubu. Byłem wczoraj. Pytacie, czy fajnie było? No tak, średnio bym powiedział. Nie mój typ muzyki. Ja akurat do techniawy nie lubię się bawić. Plus do tego ścisk straszny, więc... Więc cóż, wieża jest ładna. Proszę bardzo, a tak się prezentuje Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballeria de Sevilla. Czyli w wolnym tłumaczeniu jest tu miejsce do walk byków. A raczej miejsce, gdzie się maestranza, no to pewnie się uczą, jak być dobrym torradorem. Ciekawe to wygląda. Tam jakiś pomnik gościa na koniu. Natomiast sam budynek prezentuje się bardzo fajnie. I z jednej strony ulicy, z drugiej strony ulicy, a ja lecę dalej. Proszę bardzo, tutaj jakie ładne płytki na kościółku. Tutaj właśnie kościółek, taki ukryty. Nawet nie można go dobrze nagrać, bo te uliczki są tak wąskie. Tutaj ukryty w takich właśnie zakamarkach. Na uboczu Sewilli. Dzielnica nazywa się Barrio de Arenal. I właśnie tak jak wcześniej moją uwagę przykuł balkonik. Tak, no to właśnie tutaj mamy taką architekturę, przystosowanie do gorąca. Lubię tak się czasem przejść po takich nawet i zakamarkach i zadupiach, bo jednak popatrzeć jak sobie ludzie żyją. Jakieś takie budynki, mniej lub bardziej ciekawe. Dla mnie zawsze jest jakoś tak fajnie. Tutaj na przykład mamy kolejny taki. O proszę bardzo. Dla niektórych może nic specjalnego, ale jakoś mi się to podoba. Szczególnie, że tu praktycznie nie ma ludzi w porównaniu z innymi takimi turystycznymi miejscami, więc jest naprawdę uroczo. O, na przykład tutaj mamy taką kamieniczkę jeszcze z cegły. A tutaj kolejny uroczy zaułek. Ciasne uliczki. Ludzie praktycznie mogą sobie kawę pić z sąsiadem z naprzeciwka. I jeszcze więcej uroczych balkoników, które wyglądają fajnie. Nawet od dołu. Wlazłem gdzieś, nie wiem gdzie, ale jest fajnie.
Tutaj był jakiś taki zakamarek. Na środku takie patio z fontanienką. O, państwo właśnie robią zdjęcie 360 stopni chyba. O. A tutaj mamy taki budynek w kształcie półkola. Ładnie ozdobiony. Od spodu nawet. Tutaj na przykład jabłka. Jabłka, gruszki, owoce. No i kolumnada z panią, która sobie właśnie robi sesyjkę. Proszę bardzo, tak się prezentuje katedra z jednej strony. Mówiłem, że tu wrócimy. Wrócę tu kolejny raz, a na razie przed nami coś, co się nazywa Archivo de Indias, więc chyba jakieś archiwum z dokumentami o krajach zamorskich. No, okolica tego Archivo de Indias całkiem fajna. Tutaj się wchodzi do takiego ogródka, do takiego skwerku z kolejną fontanną. A wejście przedstawia się tak, do tego budynku. A tutaj proszę bardzo, dalsza część ogrodu. Kurczę, jak w Portugalii nie czuło się tego, że jest się tak na południu, a tutaj już jest tak bardzo, no, nie chcę powiedzieć egzotycznie, ale no, różnica naprawdę dla mnie jest ogromna w roślinności i takim ogólnie otoczeniu, w architekturze. Może, nie wiem, w architekturze dlatego, że Andaluzja, czy bardziej państwo Grenady, najdłużej broniło się przed tym, żeby być podbite czy zajęte przez Hiszpanów, ale w trakcie rekonkwisty, ale no kurczę, no, to naprawdę jest inaczej, to jest tylko 120 km od granicy portugalskiej, więc to naprawdę, i to nie to, że na południe, Sevilla jest mniej więcej na wysokości wybrzeża portugalskiego, więc kurczę, no. Różnica jest i to naprawdę rzucająca się w oczy. A tutaj kolejny ładny budynek. Prawda, że fajnie? Tutaj zaułek z takim lwem na czerwonym tle. Tu jesteśmy na placu jakichś rezydencji królewskich, do których właśnie prowadziła ta brama z czerwonym lwem. Brama była zamknięta. Więc cóż, ale przynajmniej jest ten plac, ale z tego co widzę chyba trzeba będzie kupić bilet, żeby tam wejść. Mówi się trudno. Generalnie plac nazywa się Placem Flag. Głęboko wierzę w to, że kiedyś tu wisiały jakieś flagi. Mam szczęście, trafiłem akurat na ślub. Proszę bardzo. Nawet już po ślubie, ale gratulujemy młodej parze. No. Okolice na, miejmy nadzieję, najszczęśliwszy dzień w życiu. Wybrali sobie naprawdę ładną. Widzicie, pomniki papieża są i w Polsce, ale w Portugalii i w Hiszpanii też. A co tam ładnego jest? Może tam da się jeszcze wejść. Ładnie wygląda, patrzcie, patrzcie. Drzwi są otwarte. Póki mnie nikt nie wyrzuca, to będę kręcił, ale no nic, jest brama, która jest zamknięta. A tam dalej fontanna w tle. Tutaj jedno z wejść do katedry. No naprawdę fajne. I robi wrażenie nawet zza krat.
Tutaj takie patio, a główny kościół jest tam dalej. Spójrzcie, nawet stąd widać zdobienia, jakie tam są. Naprawdę fajnie. Patrzcie, jakie to są super detale. Naprawdę, ekstra. No, ładnych budynków ciąg dalszy. Taki trochę w arabskim stylu wręcz. Niedaleko centrum, niedaleko katedry. Tu widać całą masę spacerowiczów. No nie ma co się dziwić. Jest jeszcze ciepło, to trzeba korzystać, tak? Sam początek września. Podobno już jest po największym sezonie, ale no... Ale ludzi jest jeszcze sporo. No proszę bardzo. A tu kolejny uroczy placyk. Z fajową architekturą. I pięknymi zdobieniami. Proszę bardzo. Nawet reklamy mogą być zrobione z płytek, widzicie? No są płytki, tak fajnie zrobione. Na takim jednym z głównych spacerowych deptaków. A tutaj zaułek, podobnież tym zaułkiem według mapy można gdzieś przejść. Zaraz zobaczę. Tu pisze, że to są jakieś apartamenty, więc wejść się pewnie da. Pytanie, czy da się wyjść? No to co? Sprawdźmy, czy da się przejść. Jest klimatycznie, tu są te eleganckie apartamenty. Takie zdobienia na ścianach z liści. Tu widzę jakaś knajpka pomiędzy ścianami, upchana. Wygląda fajnie, chociaż nie wiem, czy chciałbym być w restauracji, w którym po pierwsze jestem nagrywany, a po drugie, no jest na środku przejścia, nie? Więc to tak nie to ciasnego. Romantycznie jest, ale nie wiem, mało prywatności dla mnie. Ja nie lubię, jak ktoś mi chodzi za plecami, jak bajeruje dziewczynę. No. I tutaj wychodzimy na drugą stronę. Można znaleźć tutaj takie patio, właśnie ukryte w zakamarkach. Takie przeszklone balkoniki. A tu mamy przejście, w którym jakbym trochę więcej podjadł, to bym się już nie zmieścił. Ale się mieszczę, więc wiecie, problemu nie ma. A tutaj chyba mogą mieć dobrą kawę. Taką tradycyjną. A tu proszę bardzo, trafiłem na taki kościół po drodze. La Iglesia Colegial de Salvador. Chyba źle wymówiłem nazwę, ale dobra. Ładny jest, chociaż nie powiedział, że te drzewka przed nim to tak mocno niepotrzebne są, ale no cóż zrobić. Sama fasada bardzo ładna, trzeba przyznać. No, po drugiej stronie też nie brzydkie budyneczki. Bardzo mi się podobają te takie drewniane dodatki do budynku, które tu za jakiś czas można spotkać. W tle kolejny jakiś ładny budynek, a tutaj obok ludzie po prostu sobie siedli w knajpie, grają na gitarze. Pani chyba się zamierza, też nie zamierza, się klaszcze sobie tylko w rytm flamenco. No jest tu urok tego miasta, nawet jak jest niedzielne popołudnie i pada deszcz. A tu jeszcze trochę pięknej architektury. Słuchajcie, jak mam coś takiego obok swojego hotelu, czy hostelu, no to głupio tego nie obczaić, nie? Zobaczę, gdzie tam się da wejść. Mamy I Love Sevilla. A tak całe zamieszanie wygląda od dołu. Podobnież jest tu gdzieś punkt widokowy i spróbuję na niego dotrzeć. Gdzieś na pewno jest. Na górze padało i nie było nic widać, więc zerknijcie na zdjęcia zrobione przy dużo lepszej pogodzie. O, a tu proszę, jeszcze takie jedno patio, tak po prostu pomiędzy kamieniczkami w centrum miasta. No, powiem szczerze, że w Sewilli można się zakochać. I w jakimś mieście, i w jednej z tych pięknych dziewczyn, które tutaj mijam od czasu do czasu na ulicy. A ja idę dalej.
No i trafiłem na sklep z sukniami do flamenko, to jedna duża. Tam sama masa w tle, jakichś innych. To nawet dla małych dziewczynek, także proszę bardzo. Ze specjalnymi widzę kolczykami do tego, żeby w tańcu na pewno wszystko się przęsło. Uszy też. Fajne, nie? Oczywiście ja tego nie zamierzam zakładać, no ale jakby się mówić, tak przyjdzie ubrana, to mogę nawet piwo postawić. Słuchajcie, z ludźmi warto rozmawiać. Tutaj zagadałem jednego gościa, który naganiał ludzi na koncerty flamenko. No i udałem bardzo zainteresowanego, spytałem o cenę, strututu, tata. No i dzięki temu pozwolił mi tu wejść, pokazać jak takie miejsce, gdzie się takie koncerty flamenko wygląda. Więc tutaj właśnie sobie wszedłem na tak zwany krzywy ryj. Jeśli ktoś by był zainteresowany koncerty tego typu przedstawienia marszy, bo to nie koncert, pani będzie tańczyć, to jest przedstawienie, to nie żaden koncert. Więc taka przyjemność, 22 euro dla zainteresowanych. Ja niestety strasznie żydzę na forsie, bo czuję, że mógłbym to naprawdę sporo gotówki przypuścić. Bym musiał troszeczkę szybciej wracać do domu, no ale cóż. Słyszycie to? Jest klimat. Proszę bardzo. Jest klimat, są emocje. Jest naprawdę ładnie. Jeszcze ta gitara w tle. Także jak ktoś chce, to polecam. Jestem w Muzeum Flamenco. A konkretnie w Casa de la Memoria, Centro Cultural Flamenco. Czujecie ten nocny vibe? Pan tu przed chwilą grał naprawdę ładną muzyczkę na saksofonie. O, taką romantiko. A tu teraz coś żywszego. No, jest spoko. A tam dalej, tam gdzie się świeci w tle, tam właśnie jest dach mojego hostelu i basen. No to tego zwiedzania byłoby na tyle, a o reszcie przygód, które miałem w Sewilli, opowiem już w następnym odcinku.